Cześć Wam! Witam Was w moim warsztacie, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj na moim stole laser. Nowość. Firma Algo Laser wchodzi na rynek. Weszła już jakiś czas temu. Na polskim YouTubie chyba będę pierwszy, który będzie Wam go pokazywał. Przynajmniej jak sprawdzałem jakiś czas temu tak było. Odezwała się do mnie ta firma z propozycją, abym go przetestował, abym Wam go pokazał. To mnie bardzo cieszy i abym to zrobił po swojemu. Bardzo fajnie, bo mam wyzwanie od mojej córki, słuchajcie, mam wykonać pewną rzecz, także będzie dużo projektowania, wszystko będzie mojego autorstwa, no i dużo pracy na laserze, dużo wycinania. Zobaczycie, co to jest, jak wyszło. Moja córka twierdzi, że jest to pomysł na biznes, także kto wie, może niedługo już będę bogaty, ale i tak będę kręcił filmy, także spokojnie. Dobra, żarty żartami, wracamy. Do tego jeszcze pokażę Wam oczywiście jakieś inne testy przy okazji na różnych innych materiałach. Pokażę Wam już na samym ekranie jakieś tam ciekawostki odnośnie konstrukcji tego lasera i zastosowanych technologii, bo to też jest ważne. Laser jest na tyle ciekawy, że mamy już tutaj w komplecie pompę powietrza, także składamy go szybciutko, wypakowujemy, składamy go szybciutko i możemy pracować. I to Wam właśnie chcę dzisiaj pokazać, także nie przedłużajmy, zapraszam na film. Dobrze, moi mili, mamy wszystko tutaj wypakowane, wszystko co było w tych kartonach jest na tym stole. Jak widzieliście albo i nie, ale karton był troszeczkę uszkodzony, to mnie troszeczkę martwiło. Na szczęście to był karton tylko transportowy. Zabezpieczone to jest bardzo, bardzo dobrze. W środku były dwa kartony, czyli karton już od samego urządzenia i ten taki malutki kartonik od pompy powietrza. Zacznijmy tutaj od lewej strony. Słuchajcie, w środku znalazłem dwa takie bardzo fajne kartoniki. W jednym tym tutaj granatowym było kilka, było troszeczkę materiałów próbnych i tutaj kilka opasek, kilka rzepów i taki pędzelek. W drugim tym kartoniku mieliśmy instrukcję obsługi i tutaj oczywiście różne dokumenty, certyfikaty i tak dalej, i tak dalej. Tutaj przy instrukcji pozwólcie, że się troszeczkę zatrzymam, przejrzałem sobie ją tak szybciutko, bardzo ładnie wydana, bardzo fajnie przygotowana, tutaj na plus oczywiście, zobaczcie, mamy wszystko pięknie opisane, a co najważniejsze, zdjęcia są kolorowe, grafika jest kolorowa, bardzo ładnie pokazane krok po kroku i tutaj zobaczcie, to jest bardzo ważne, mamy na czerwono napisane jaki typ śrubek, w jakich ilościach mamy zastosować w danym kroku, także bardzo fajnie. Słuchajcie, mamy tutaj kroki napisane, trzeci krok z 21 i tak dalej, wszyściutko. Po kolei nam tutaj ładnie przygotowali, także ja z tego na pewno będę korzystał. I teraz dalej, słuchajcie, zobaczcie jak to wygląda. Mamy 5 elementów, to jest oczywiście 4 elementy, to jest rama, no i tutaj mamy tą bramę, na której jest zamontowany później głowica laserowa, która jest tutaj. Od głowicy zacznę. Bardzo fajnie, ucieszyłem się, bo jest naprawdę potężna, ciężka głowica i to dobrze rokuje. Głowica wygląda świetnie, naprawdę. Zobaczcie, tutaj mamy taką ochronę naszych oczu w postaci takiego szkła szafirowego. Takie rozwiązanie już widziałem w którymś laserze i działa ono bardzo, bardzo dobrze. Ale też to, co mi się podoba, co kiedyś stosowała firma Ortur w swoich pierwszych laserach, to tą część dolną lasera mamy ściąganą, jest na magnesach. Bardzo fajna sprawa. O tym zapominają naprawdę poważne firmy w nowych laserach. Fajnie, że ta firma zastosowała, zwróciła do takiego rozwiązania. Dlaczego? Ano dlatego, gdy grawerujemy coś naprawdę na dużo godzin, to może się zdarzyć tak. I tak się zdarzyło właśnie tu przy tym napisie. Ten napis jest, jak widać, albo nie widać. Możecie myśleć, że to tak miało być. Jest poprawiany. Dlaczego poprawiany? Bo grawerowałem to już jakiś czas temu i ten MDF, ta biała farba zaczęła się po prostu tak zbierać, że w pewnym momencie zahaczyła o głowicę i przesunęła calutki laser. To był pierwszy Ortur, taki 5W, bardzo lekki laser, także nie trudno było go przesunąć. Tutaj już przy tej dużej grafice już bardzo na to uważałem, po prostu ściągnąłem tą obudowę i używałem okularów. I tutaj mamy taką możliwość, gdy będę robił duże grafiki, a ten stół, tak jak mówiłem, ten blat będę robił od nowa. Materiał już mam oczywiście, kto ogląda to wie. Także na pewno będę robił to
Bez tego w takim momencie fajnie, że producent zadbał również w inny sposób o nasz wzrok w postaci okularów. Dobrze, tutaj też ważna sprawa, co od niedawna producenci laserów stosują. Mamy zapasowe soczewki. Tutaj mamy takie, zakładamy to na palec. Możemy sobie tam odpylić tą soczewkę idealnie, żeby jej nie wypalcować przy montażu i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważne, bo jak mamy soczewkę brudną, no to zamiast wiązka przechodzić przez nią, przez soczewkę, to tak jakby graweruje tą soczewkę, te drobiny kurzu, przez co efektywność samej wiązki jest coraz mniejsza. Na co zwracajcie uwagę, czyście to nie za często, ale czyście. Dobra, wracamy teraz do tych głównych elementów. Mamy, słuchajcie, tutaj jest bardzo fajnie to rozwiązane. Wszystko mamy tutaj zamontowane. Tu widzimy płytę główną, jest antena Wi-Fi, czyli jest łączność bezprzewodowa. Tutaj mamy wyłącznik awaryjny, wyłącznik kluczykowy, no i wyłącznik główny. I teraz zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj wszystko jest pomontowane. Nam pozostało to tylko poskręcać. Są zamontowane i podłączone krańcówki. Jedna jest tutaj, jedna jest tutaj. Silniki są zamontowane, paski są zamontowane. Ale oczywiście pamiętamy o tym, że po skręceniu ramy ustawiamy, naciągamy paski, sprawdzamy, czy to wszystko jest dobrze, bo to oczywiście później przekłada się na dokładność i efektywność pracy samego urządzenia. Ale co mi się podoba, tutaj producent fajnie to wymyślił, zastosował taki moduł. Tutaj mamy, słuchajcie, podłączone już, to są akurat przewody do powietrza, do pompy. Tutaj akurat z tej strony to idzie do głowicy laserowej, z drugiej strony prowadzi do wyjścia do pompy. Także zobaczcie, tu już mamy wszystko zrobione. Tutaj to już jest wiązka elektryczna i z tej strony ona jest połączona i idzie już do samej głowicy laserowej. Także, tak jak pokazałem wcześniej, głowica potężna 20 W, ciężka, masywna głowica. Tutaj widzę, ma taki sprytny system ustawiania ogniskowej, także tutaj tylko to później się tym pobawimy. Tutaj jest chyba blokada tego, wyciągamy, tu odblokowujemy i dziękuję. Nie musimy mieć żadnych wałeczków pod ręką, blaszek wpychać i tak dalej. Fajne, proste rozwiązanie. Tutaj to z powrotem montuję na magnesy. I teraz przechodzimy dalej, słuchajcie. Przechodzimy dalej. Mamy tutaj takie pudełeczko skarbów, w nim dosłownie kilka śrubek, co mnie bardzo cieszy. Zobaczcie sami. Tutaj mamy kilka śrubek, tu 2 śrubki, 2 łączniki, no i tutaj kluczyk, jakieś tam pierdółki, klucze do montażu. Kabel USB, zasilacz, kabel zasilania, pompa powietrzna. Pompa powietrza oczywiście na takich gumkach, także fajnie nie będzie tutaj jakichś wielkich drgań, będzie cicha praca najprawdopodobniej. Tu mamy taką sprytną regulację, mamy taki pilot, regulacja mocy samej pompy powietrza. No i oczywiście przewód, który podłączymy sobie gdzieś tam na końcu. Dobrze, tutaj mamy, tak jak w tamtym przypadku, jeszcze instrukcję i tyle. Dobrze, słuchajcie, wystarczy tego, wszystko jest gotowe do montażu. Ja się już nie mogę naprawdę doczekać, żeby go zmontować, bo jestem ciekawy jego pracy. Ja oczywiście mam tutaj jakieś zadanie do wykonania jak zwykle, także będzie trochę testów, ale też zobaczcie, co tym razem powstanie dzięki tej grawerce laserowej. Tyle. Biorę się do roboty, Wam puszczę jakąś muzyczkę, zmontuję to raz, dwa i zaczynamy testy.
I gotowe, moi mili. Tak wygląda poskładany, gotowy do pracy laser Algo Laser Alpha. Będziemy się wspomagać tutaj pompą powietrza dołączoną do zestawu, jak widzieliście. I sprawdzimy tą oto 22W głowicę laserową. Jestem bardzo ciekawy tego lasera. Zobaczymy, jak się sprawi. Jak widzieliście, dużo roboty ze składaniem nie było. Kilka śrubek, dużo. Tutaj mamy już komponentów gotowych, zainstalowanych, także bardzo fajnie. Dobra, nie ma co przedłużać, słuchajcie. Ja podłączam komputer i zabieramy się do testów. Dobrze, moi mili, koniec na dzisiaj tych testów, koniec prezentacji tego lasera, laser Algo Laser Alpha. Nowość na rynku, nowa firma. To jest ich jeden z dwóch laserów, z tego co mi wiadomo. Ten prostszy model, ale również 20W. O nim kilka słów, słuchajcie, co mogę powiedzieć, jest bardzo fajnie wykonany. Tutaj mamy już jakieś tam customowe profile, ale w środku mamy zwykłe rolki prowadzące, także to się również składa na dość przystępną cenę, jak na lasery 20W. Bardzo fajna głowica, słuchajcie, w ogóle bardzo fajna budowa tego lasera, tak jak pokazywałem, to już zauważyłem przy rozpakowywaniu tego lasera. Tutaj mamy wszystko już złożone, już mamy tutaj dużo pracy zaoszczędzone, dosłownie montaż kończy się założeniem głowicy i tutaj przykręceniem kilku śrubek i to jest wszystko, słuchajcie. Głowica, słuchajcie, głowica bardzo fajna, głowica 20W. Fajne jest to, co wspominałem wcześniej. Wyciągnę sobie tą deskę na bok, że tutaj tą ochronkę, tutaj mamy szkło szafirowe, ale to mamy ściągane i to jest bardzo ważne. Ponadto, słuchajcie, bardzo fajna regulacja, zobaczcie, to jest z tej strony ogniskowej tutaj tej głowicy. Mamy tutaj taki mechanizm, wyciągamy to na dół, teraz ona jest za wysoko troszeczkę, o, i teraz zobaczcie, wyciągamy sobie to na dół, tutaj nam się słupeczek wysuwa, tu mamy taką blokadę, żadnych śrubek, tylko na dół, opieramy to o przedmiot i w tym momencie już mamy ogniskową ustawioną i teraz zobaczcie, tu jest taki przycisk, naciskamy go, zobaczcie, o, i tu nam się chowa to jeszcze raz, bo to nie wiem, czy to było dobrze widoczne i tylko cyk i on się pięknie chowa. I teraz słuchajcie, to jest fajne, bardzo to ułatwia to bardzo pracę i to się świetnie sprawuje właśnie na takich cięciach sklejka, HDF-ka i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj taki typowy test, także dużo cięcia podstawowych materiałów, czyli sklejka 3 mm, HDF-ka 3 mm i takiego typu różne rzeczy. Tam robiłem też takie szablony, to Wam pokażę. Nie ma projektu dzisiaj z MDF-u, ale od MDF-u tak naprawdę zacząłem, bo dla mnie to jest taki test, najlepszy test laserów 20W. I powiem Wam szczerze, że na początku miałem troszeczkę takie mieszane uczucia co do jego faktycznej mocy, bo miałem problem, oczywiście przecinał MDF 9 mm, tak jak reszta, ale ciężko mi było zejść do 2 przejść, bo wiecie jak to jest, nie możecie dać za wolnej prędkości, załóżmy 100%, żeby się zmieścić w 2 przejściach i zejść na przykład do 100 mm na sekundę,
bo wtedy te brzegi będą bardzo takie przypalone, nie będą równe, no i co z tego, że przetniemy, jak to się nie będzie nadawało do na przykład wykonywania takich różnych rzeczy z MDF-u, a to jest bardzo fajna opcja. Jak się okazało, według mnie, to problemem tutaj jest właśnie te ustawianie ogniskowe, że mamy tylko tą jedną. Przy grubszych materiałach ja zauważyłem, że gdy dałem ręcznie ten laser o te 2 mm niżej, to już zeszedłem normalnie do 2 przejść i tak jak w innych laserach, no te parametry były bardzo, bardzo zbliżone. Także bardzo fajnie, super. Lekarstwem na to jest oczywiście tutaj winda. Na stronie producenta znalazłem coś jeszcze lepszego, czego za bardzo nie znam. Mamy tu po prostu silnik dodatkowy, mamy ruchomą oś Z, mamy tutaj autofokus, także to jest już bajer, bo wtedy się właśnie sobie dostosujemy do danego materiału, do grubości materiału, no bo skoro lasery 20W potrafią ciąć tak jak się chwalą producenci drewno, nie wiem, 10, 15 mm, 18 mm, no to wiadomo, że ta ogniskowa w jednym miejscu, bo to jest jednak X, no trzeba to zmieniać, tą wysokość i tutaj moim zdaniem na tym trzeba się skupić, co nie zmienia faktu, że wyszło to wszystko bardzo fajnie. Teraz zobaczcie, standardowo tutaj mamy cięcie sklejki 3 mm i grawer. Grawer bardzo fajny, bardzo szybki. Laser naprawdę prędkości mu nie brakuje. Bez problemu takie efekty osiągniemy przy 15 000 już prędkości. I tutaj mamy 75% mocy. Spróbuję Wam to pokazać z bliska. To oczywiście jest kwestia gustu. Dla mnie, jeżeli tu jest wyczuwalny taki delikatny próg, gdzie już ta miękka tkanka jest wybrana, ta szczegółowość krawędzi jest naprawdę bardzo dobra. To jest dla mnie grawer trafiony w punkt. Tak to powinno wyglądać. To są oczywiście podkładki, tutaj magnes i dla Was, między innymi dla Was. Teraz słuchajcie, druga rzecz. Takie podkładki, wyzwanie od moich córek stwierdziły, że nie wypalę, tylko że nie poskładam tego, że mi braknie cierpliwości. Julia tam się trochę podśmiechiwała ze mnie. Ale się udało, Julio. Proszę bardzo. Ale to oczywiście dla mnie jest najważniejsze. Zobaczcie, jaka tu jest szczegółowość tutaj tej zębatki. W ogóle plik jest naprawdę mega. Jest tak doskonały, tak bardzo dobrze spasowany, aż za dobrze. Teraz drugi, to mamy taki rowerek. I tu mamy ten, tutaj już tak dobrze nie poszło, co prawda, bo to się rusza, ale za mocno zbiłem tutaj te elementy i to jest dość ciasno chodzi. Chodzi, ale ciasno, że tak powiem. Ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, że zobaczcie sobie naprawdę z bliska. Nigdzie nie ma żadnej mijanki. Nigdzie. Laser, to mu trzeba przyznać, bardzo dobrze się komunikuje z urządzeniami. Czy to z programem darmowym Laser GRBL, czy to z płatnym Lightburnem. Nie ma żadnego problemu. Pyk, automatyczne ustawienia, wszystko wchodzi bez problemu. Także tutaj mamy temat załatwiony. Kolejne, słuchajcie, mamy grawer. To jest stara deska, taka, że tak powiem, doświadczalna. Bardzo fajna grafika za to. To jest ala taki szkic, rysunek, coś takiego. Ma to imitować szkic ołówkiem. Mi się bardzo fajnie takie grafiki podobają. Szczegółowość jest bardzo, bardzo dobra. Zobaczcie, tutaj również nie ma się do czego doczepić. Świetnie to wygląda. Myślę, że to jest dobry temat na deski. Kolejne. Grawer na skórze. Tak, to jest mój pasek. W ramach eksperymentu, tak na szybciutko, pasek poszedł pod laser. I zobaczcie, to również dobrze wygląda. Czekajcie, spróbuję to tak ustawić w miarę. O, teraz dobrze widzicie. Nie ma tu żadnej podróby, laser. Pasek faktycznie jest tej firmy, także mam nadzieję, że nikt mi głowy nie urwie. Zresztą to jest mój prywatny pasek. Teraz mam inny, także spokojnie, gacie mi nie wpadną. I słuchajcie, przechodzimy dalej. Aha, generalnie jestem tutaj z tym laserem się bawię tu już dobre 3 dni, a raczej 3 noce. Bo ostatnio tu nocami sobie bywałem i dostałem pewne wyzwanie od córki. Dużo było cięcia HDF-ki, bardzo dużo cięcia, bardzo dużo projektowania. Robiłem pewne domki. Słuchajcie, tutaj mamy cięcie HDF-ki, które po prostu wyszło perfekcyjnie. Możecie zobaczyć sobie z bliska. Tutaj te oczywiście obkopcenia to jest normalne. Na białej części HDF-ki to bez problemu bierzemy szmatkę i to jest wszystko do usunięcia. Także nie ma problemu żadnego. Z drugiej strony, jak widzicie, żadnych obkopceń nie ma. To jest również za sprawą dołączonej do zestawu takiej pompy. Ona robi robotę jak najbardziej. Tutaj mamy, tak jak mówiłem, taki regulator mocy. Ja co prawda robiłem cały czas na pełnej mocy,
a to czy chcemy, czy żeby pompa działała, czy nie, to już ustawiamy na przykład w programie, bądź manualnie oczywiście. I teraz wracamy do tego projektu. Za chwilę Wam przyniosę to, co zaprojektowałem, bo ja, tak jak mówiłem, no, troszeczkę się już zainteresowałem, żeby jakoś to wykorzystywać, tą technologię. Tutaj dzisiaj dzięki temu laserowi mogłem go przetestować i mogłem właśnie wykonać prototyp tych domków, które Wam za chwilę pokażę. Są to domki dla królików. Moje córki, najstarsze dwie córki mają po 2 sztuki królików. Nie wiem, czy tak na sztuki można mówić. Może się nie obrażą. Także jedna z nich poprosiła mnie, czy coś takiego rzuciła mi wyzwanie, czy bym potrafił coś takiego zaprojektować, zrobić jej. Myślę, że jest to prototyp, ale idzie to wszystko w dobrą stronę, a ten laser naprawdę kupę tego materiału powycinał, bo oczywiście nie jedna sztuka została, że tak powiem, wyrzucona, no bo jakieś tam błędy były. Laser bardzo dokładny, słuchajcie, ogniskowa, tam dane techniczne mam jak zwykle oczywiście na ekranie przedstawię, nie będę się tego uczył na pamięć, ale ogniskowa jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Tutaj jeżeli w programie te otwory projektowałem z zerową tolerancją, czyli mamy sklejkę 3 mm i ona jest naprawdę bliska zeru, także nie ma tutaj 2 dychy w plusie, bo tutaj akurat ją mierzyłem. Robiłem zerową tolerancję, no bo teoretycznie to, co laser wypala, no to liczyłem, mimo że tam pewnie podaje 0,06, 600 na 800 albo 8 na 800, coś w tym stylu, no to liczyłem na to, że ta 1/10, 2/10, no plus tam jeszcze konstrukcyjne jakieś tam, nic z tych rzeczy. Słuchajcie, to wyszło tak naprawdę ciasno, że tak szczerze mówiąc za ciasno wyszło, ale tak jak mówiłem, to jest prototyp, ja będę musiał sobie to wszystko pozmieniać, dodać tutaj 0,2 w plusie, żeby to było w montażu no po prostu proste no i łatwe do wykonania. To oczywiście jest, tak jak mówiłem, prototyp, stąd też między innymi jest zrobiony z HDF-ki. Sklejka, jak wiadomo, jest droższym materiałem, dużo droższym, więc wolałem eksperymentować na HDF-ce, chociaż nie wykluczam wcale i tego materiału do użycia właśnie w takich tych. Dobra, idę potem domek, słuchajcie. Jeszcze kilka słów odnośnie samego lasera. Słuchajcie, laser, pole robocze 40 na 40 mm, sztywna konstrukcja, działa bardzo dobrze, słuchajcie, spójność grawerowania jest na bardzo dobrym poziomie. Nie miałem z nim żadnego problemu. Pooglądałem, nie robię tego nigdy przed kręceniem materiału, zawsze to robię po. Wczoraj wieczorem zerknąłem tam na YouTube'a, bo na zachodnich kanałach ten laser się już pojawia. I jest on często gęsto tytułowany jakiś laser roku 2023, najlepszy laser i tak dalej. A firma Algo Laser jest nową firmą na rynku, podobno. Z tego co mi wiadomo, co mi doszły słuchy, co dostałem taką informację, jest to firma, matką tej firmy jest firma Ortur, także bardzo, bardzo dobrze i to mnie też bardzo zachęciło do testu tego lasera. Także jestem dobrej myśli, ale to jest bardzo dobry laser w tej cenie. 20W laser. Każda firma, zauważyłem teraz, lepsza firma, która, tak jak mówiłem, wybieracie laser, to szukajcie firmy takiej, która jest znana na rynku i nie ma, że w swojej ofercie ma tylko lasery i koniec. On ma również akcesoria do tych laserów, także ten temat po prostu ma rozwinięty od A do Z. Wtedy oni są stricte od laserów i się na tym znają. I to podejrzewam, że będzie... Każda firma, tak jak zacząłem, robi coś takiego, że robi też taką tańszą wersję, troszeczkę taką budżetową wersję, ale również mocną. Ten laser jest również jak najbardziej do zastosowań nawet półprofesjonalnych, ale jest wykonany gdzieniegdzie z trochę tańszych materiałów. Ja myślę, że on jest takim naprawdę dobrym rozwiązaniem, co chodzi o taki troszeczkę, że tak powiem, tańszy laser, chociaż on wcale nie jest jakiś, że tam nie spodziewajcie się, że 20W laser kupicie za 2000 zł, bo będzie bardzo ciężko, żeby coś takiego dobrego kupić, ale tak jak mówiłem, to już każdy musi po prostu sam podjąć decyzję, czy wchodzi w te tematy CNC, czy to drukarki, czy lasery, czy frezarki. Mamy tego coraz więcej na rynku i będzie jeszcze więcej. Z laserami to idzie najszybciej. Słuchajcie, ta technologia tak goni do przodu. Za chwilę już mamy 22W, za chwilę będą 44W. Ja się już nie mogę doczekać, jestem ciekawy, jakie materiały coraz grubsze będziemy mogli tym przecinać i coraz to jakieś ciekawsze projekty po prostu robić. Dobra, ja słuchajcie, idę po ten
mój zameczek. Wam pokażę, co mi się udało zrobić. Przypominam, projekt od A do Z, 3 dni w garażu i wyszło coś takiego. Uwaga, idę. Tadam, proszę bardzo. To jest domek, to są domki, tak jak mówiłem, dla zwierzątek, dla królików, dla Mańka i dla Mai. Maniek i Maja, tak jest. Tak jak mówiłem, no projekt to jest kupa frajdy, naprawdę. Ja się cały czas oczywiście uczę tego projektowania w Fusion 360. Tutaj miałem dużo nowych opcji i dużo wycinania, słuchajcie. Domki są łączone, znaczy elementy każdego domku są łączone na takie haczyki. Także widzicie, wszystko tu to fajnie spasowało. Tak jak mówiłem, no troszeczkę to jest wszystko za ciasne, bo tu widać, że te elementy musiałem tu nieraz tam podszlifować papierem, żeby weszły. Powinno to być, wiecie, ja to złożyłem, ale jeżeli by to wysłać w elementach, ktoś by miał to składać, no to powinno być luźno zrobione, ale to jest właśnie fajne, że to jest prototyp, ja za chwilę to przeskaluję tam, gdzie trzeba, w tych miejscach, zmienię to w projekcie, wrzucam to na maszynę, bzyk, bzyk i jest zrobione. Także słuchajcie, kolejne bardzo dobre narzędzie. Firma Algo Laser ma w ofercie jeszcze jedną maszynę, podobno dużo lepszą. I jest szansa, że również ona się pojawi na tym kanale, także już teraz Was zapraszam, że spróbuję przygotować coś naprawdę wyjątkowego na tą prezentację, ale to jeszcze nie zapeszam. Dobrze, nie będziemy przedłużać, słuchajcie, kończymy na dzisiaj. Tyle w dzisiejszym filmie. Widzieliście prezentację tego oto lasera. Myślę, że tyle wystarczy, nie ma co przedłużać. Jak żeście wytrzymali od początku do końca, to już tradycyjnie napiszcie komentarz od dechy do dechy i widzimy się w kolejnych filmach. Dzięki bardzo, trzymajcie się, hej.